Kochani, witam bardzo serdecznie w nagraniu Zdrowa TV. Dzisiaj gościem i głównym bohaterem nagrania będzie zielony jęczmień, o którym opowie nam pani Danuta Dąbek, która jest dietetykiem klinicznym, pasjonatką zdrowia i terapeutą medycyny chińskiej. Bardzo jest to zbieżne i bliskie mojemu sercu. Jestem promotorką również naturalnych metod profilaktyki zdrowia. Zatem pani Danuto, proszę opowiedzieć o sobie jako o właśnie dietetyku klinicznym, ale też kiedy zaczęła się pani przygoda z jęczmieniem? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Oczywiście w ogóle może się przedstawię. Przyjechałam z Gdańska do Państwa, żeby podzielić się tym, w jaki sposób wpadłam właśnie spotkałam na swojej drodze zielony jęczmień i chlorellę, bo to są dwa produkty, o których bym chciała opowiedzieć. Więc moja przygoda zaczęła się kilka lat temu, ponad 5, kiedy na mojej drodze pojawiła się choroba. Została zdiagnozowana jedna z najcięższych chorób. Wiadomo, czym jest rak i jak to brzmi. Niestety okazało się, że diagnoza była na tyle ciężka i trudna, że musiałam się poddać operacji. Operacja, wycięcie części żołądka, przy okazji usunęli mi po prostu woreczek. No i tak się skończyło, że później lekarz mi zaproponował chemię, bo to był niestety nowotwór żołądka. Czym był spowodowany? Przede wszystkim stresem, prędkością życia. Ja ciągle byłam w rozjazdach po 12, 14, nawet czasami 24 godziny potrafiłam pracować, bo jak zaczynam pracować, to pracuję na 100%, nie na 2. No i tak się wydarzyło właśnie, że ta choroba stanęła na mojej drodze i po drugiej chemii, bo byłam w trakcie trzeciej i niestety mój organizm odmówił posłuszeństwa, po prostu wyjęłam to wszystko, wyszłam z sali, w której mi podawano tą chemię. No i tak wróciłam do domu resztkami sił. Przez 2 tygodnie nie byłam w stanie naprawdę podnieść się z łóżka, mąż mnie nosił do łazienki. To był tragiczny okres. Niemniej jednak dziękuję losowi za to, że to była dla mnie bardzo, bardzo ciężka lekcja. Do tego stopnia ciężka, że nie poddałam się, a byłam bliska. Czasami takie zwroty akcji w życiu stawiają nam, prawda, stają nam na drodze po to, żeby coś zweryfikować, przystanąć, prawda, i zmienić. Na dzień dzisiejszy nie powiedziałabym, że cokolwiek panią takiego spotkało. Piękna, promienna skóra, włosy, uśmiech, fantastycznie. Dziękuję pięknie. Tak, właśnie ta choroba spowodowała, że zderzyłam się z ogromnym murem i musiałam się z nim zmierzyć. Nie chciałam się poddać, bo mam dzieci, mam męża i zależało mi na życiu po prostu, bo w kwiecie wieku umierać to jest trochę za wcześnie. Lekarze nie dawali mi dobrych prognoz, niemniej jednak nie poddałam się. Zaczęłam szukać i trafiłam w internecie, kopiąc, szukając, czytając. Różne osoby różne wieści mi przynosiły, niemniej jednak znalazłam właśnie ten sok z jęczmienia, on jest tutaj sproszkowany, i chlorellę. I zaczęłam się tym odżywiać. Oczywiście dostałam osobę, która mi powiedziała z doświadczeniem, która mi powiedziała, w jaki sposób się odżywiać tymi produktami, i ponieważ mój żołądek był jak orzeszek, ja nawet jednego herbatnika nie byłam w stanie w całości zjeść, więc jedzenie sprawiało mi ogromny wysiłek. W związku z tym picie było dużo łatwiejsze. Więc zaczęłam to spożywać z nadzieją i z ogromną wiarą, że to mnie doprowadzi do porządku. Czyli edukacja związana z dietetyką była już wcześniej? Tak. Natomiast w międzyczasie zrobiłam właśnie studia medycyny chińskiej, bo Już po chorobie, tak? Tak, już po chorobie miałam więcej czasu. Rzuciłam pracę, w której pracowałam, bo pracowałam w korporacji, więc to był wyzysk totalny. Ja byłam taką cytryną wyciśniętą do ostatniej kropli.
No i później, jak już się okazało, że jestem chora, no to niestety skończyło się sądownie, bo nie chcieli mnie puścić, byłam za dobrym pracownikiem, więc skończyło się sądownie i kiedy właśnie ten wyrok nastąpił, kiedy go wygrałam, te wszystkie stresy, nerwy, 5 lat to trwało. W międzyczasie mamy. Czyli nie odpuścili nawet w trakcie choroby? Nie, choroba się właśnie pojawiła dopiero po tym całym stresie, kiedy to wszystko ze mnie zeszło, wtedy poczułam, że coś jest nie halo. I najzwyklejsze badanie, gastroskopia, pokazała, że mam jakiegoś guza, wrzoda rozlanego z przerzutami, więc dzisiaj mogę się pochwalić, że tych przerzutów już nie mam. Zastopowały, cofnęły i mogę powiedzieć, że wróciłam do świata żywych. Dziękuję naprawdę losowi za tą lekcję, bo to mi też pokazało, że nasze życie jest bardzo kruche. Dzisiaj jestem, jutro nas nie ma. Tak, to prawda. No, jakby fantastyczna opowieść, która się kończy happy endem, prawda? To jest jakby najważniejsze, bo oczywiście to, co doprowadziło do tej sytuacji, może nie jest miłe, ale zawsze, tak jak wspomniałyśmy, takie sytuacje doprowadzają nas do czego? Do tego, że zaczynamy walczyć o siebie, szukać, zmieniamy styl życia, styl pracy. I jak to się stało, że ten jęczmień zagościł w Twojej diecie, bo rozumiem, że to też zaczęło się od Ciebie samej, a dzisiaj też jesteś jako dietetyk promotorką właśnie tej zielonej żywności. Tak, bardzo fascynuję się właśnie zdrowym odżywianiem, dlatego że uważam, że to jest nasze paliwo i od tego powinniśmy zacząć przy każdej chorobie, przy każdej jednej. To jest po prostu... Od jelit, prawda? Zaczynają się wszystkie choroby od jelit, więc jeżeli nie naprawimy tego, co jest w jelitach źle, to niestety wszystkie choroby nas pokonają. I tak było ze mną. Każdy organizm daje nam symptomy, daje nam wyraźny sygnał do tego, że zatrzymaj się i coś zmień. Ale my albo nie umiemy odczytać tego, albo po prostu to lekceważymy, albo w takim tempie żyjemy, bo tak dzisiaj jest. No i tutaj chciałam powiedzieć, że przede wszystkim jedzenie, którym się odżywiamy, jedzenie to nie jest pożywienie, bo jedzenie a pożywienie to są dwie różne rzeczy. Pożywienie to jest coś, co odżywia nasze komórki, nas wewnętrznie. Natomiast jedzenie to jest to, co kupujemy Czyli my jemy, ale się nie odżywiamy, prawda? Dokładnie. Zapychamy jelita, zapychamy żołądek, wydaje nam się, że jesteśmy najedzeni, ale nasze komórki wciąż chodzą głodne. Także jedzenie, pożywienie, nazwijmy to, które można kupić dzisiaj w marketach, w sklepie, nie jest tym samym, które ja pamiętam z dzieciństwa, ten smak i nie było tak skażone. No dzisiaj wiadomo, i samoloty latają nam nad głową, wodę mamy skażoną, rolnicy sypią pestycydami. Powiem tutaj jedną... Wszystko, żeby było szybciej. Żeby było szybciej, żeby było więcej, żeby było zdrowo. My też szybciej chcemy dojść do zdrowia. Tak. To jakby nie interpretujemy z tych sygnałów, bo łatwiej nam jest wziąć tabletkę, która rozwiąże tylko na dzień dzisiejszy problem, ale prawda, nie szukamy Ale na przestrzeni symptomów. czasu absolutnie to niczego nie zmieni, bo to zniszczy naszą florę bakteryjną, która jest odpowiedzialna za naszą odporność. Także wypadki dzieją się a każda choroba jest konsekwencją zaniechań przez lata i miesiące. Dokładnie. Prawda? Sygnały mamy cały czas od organizmu przez włosy, skórę, śluzy, paznokcie, właśnie bóle brzucha, zęby, gazy, inne rzeczy. Wszystkie zapachy. Dokładnie. Tak. Ale właśnie mówię, ludzie często nie słuchają po prostu własnego organizmu i później zderzają się też z takim wielkim murem. Dzwoni do mnie naprawdę setka dziennie ludzi, setka jak nie więcej. Ostatnio dostałam 300 SMS-ów jednego dnia od osób, które były zainteresowane właśnie zaopatrzeniem się w te produkty, ale nie tylko. Więc powiem szczerze, że no, wszystkich nie jestem w stanie, że tak powiem, obsłużyć i oddzwonić, ale z każdą osobą, która do mnie dzwoni, to wszystkie osoby, jak jeden mąż, mają jakieś problemy zdrowotne. To zgaga, to refluks, to łuszczyca, to grzybica, to coś tam jeszcze. I
jak mi opowiadają ludzie, czym się odżywiają, ja jestem przerażona. Ale wracając pamięcią x lat wstecz, kiedy jeszcze tam nie miałam na to czasu, to podobnie się odżywiałam. Czyli jakiś McDonald's od czasu do czasu, może codziennie tego nie robiłam. Cukier był na porządku dziennym, przecież 20-30 lat temu były jeszcze takie, pamiętam, reklamy, cukier krzepi. Tak. Jedz go więcej, pij mleko, będziesz wielki. Tak. Ale a gdzie mleko będziesz... teraz też No właśnie. daleko od mleka, Mleko prawda? w ogóle nie jest tym, co było kiedyś. Ja pamiętam smak mleka u mojej babci, jak krowę wydoiła, to było ciepłe mleko i to się piło. Dzisiaj ja mleko... pamiętam, ale od dziecka mój organizm odrzucał. Nie znosiłam. Pamiętam Nietolerancja. ten zapach, ale po prostu naturalnie, ja nie miałam żadnych problemów, ale naturalnie po prostu nie, mój organizm, jakby moja świadomość ciała powodowała, że ja nie odrzucałam od razu wszelkiego rodzaju nabiały, ale pamiętam, że z tego mleka, jak się taka śmietana wydzieliła, to było wiadomo, że to jest śmietana mleko. prawdziwa. Dokładnie. Prawda? Ale dzisiaj nabiał jest mega szkodliwy. Dlatego, że krowy są bardzo często ostrzykiwane hormonami, żeby przyspieszyć, żeby zwiększyć ilość wydawanego mleka, tak? One są, nazwijmy sztucznie, to... tak jakby w stanie po urodzeniu, prawda? Bo one są najbardziej dojne wtedy, kiedy się rozpładniają. I więc kiedy są w ciąży, sztucznie, i kiedy, tak. dokładnie, i kiedy karmią małe. I to mleko powinny pić cielaki, a nie człowiek, dlatego, że my ludzie w wieku około 7 lat, kiedy gubimy zęby mleczne, nie powinniśmy, tracimy też enzym, który trawi laktozę. W związku z tym od 7, 8 czy tam 9 roku życia, kiedy już nam się pojawią prawdziwe zęby, prawdziwe, no te, z którymi umieramy potem, jeżeli dobrze o nie dbamy, to no właśnie nie mając tego enzymu, zmuszamy organizm do tego, żeby on wytwarzał enzymy, których nie ma, więc nie trawimy tego. I co się wtedy pojawia najczęściej? To się zaczyna po prostu przechodzi do jelit i gnije w jelitach. A co się dzieje później? Te złogi, to wszystko, zgaga, co tam, dokładnie, reflux, zgaga, reflux, odbijanie, gazy, więc tutaj absolutnie. I tak samo cukier. Cukier jest po prostu zaśluzowuje jelita, tak jak nabiał, prawda? Okropnie. Już jedna łyżeczka cukru równa się 3 dni stanu zapalnego. I jedna łyżeczka. A ile tych łyżeczek jemy? Pod postacią majonezu, ketchupu, różnych Coca-Coli i innych tam słodkich napoi. Ja w ogóle nie pamiętam smaku Coca-Coli. W tej chwili jakbym spróbowała, to bym chyba zwymiotowała, ale to nie dlatego, że tak się nastawiłam, tylko mój organizm rzeczywiście odwykł od takich napojów. Także więc co jako ekspert, dietetyk polecasz na te wszystkie dolegliwości? Tak, polecam na pewno sok z jęczmienia i chlorellę. To jest odmiana tylko dla ludzi, to jest odmiana Pyronoidosa sorokiniana i to jest odmiana chlorelli, która jest hodowana najpierw w laboratorium, a potem jest przenoszona do specjalnych zbiorników z czystą źródlaną wodą, więc ona jest wolna od metali ciężkich, ona jest wolna od tego, co mogłoby, bo generalnie ona powinna rosnąć w stawach, w zbiornikach wodnych, gdzie pływają ryby i tak dalej. I bardzo często możemy kupić taką właśnie chlorellę w sklepie, tylko że ona jest niedobra. I najczęściej w sklepach sprzedają zanieczyszczona. To jest ogromnie, bo rolą chlorelli jest oczyszczanie naszego organizmu. To jest tak samo, jakbyśmy, może przyrównam to do remontu w domu. Zanim zaczniemy cokolwiek robić przed remontem, to musimy wynieść wszystkie meble. Dokładnie. Jeżeli nie wyniesiemy tych mebli z naszego organizmu pod postacią metali ciężkich, śluzu, nie wyniesiemy resztek po pasożytach, zakwaszenia, tak, bo to też odkwasza, nie oczyścimy generalnie z tego wszystkiego, czego nie powinno być, z grzybów, z kandidy, tak, z pleśni, które w nas bytują, bo to jesteśmy naprawdę świetnym mieszkaniem dla tego typu przyjaciół niechcianych, to właśnie chlorelli zadaniem jest oczyszczanie naszego organizmu z tych toksyn. Natomiast sok z jęczmienia? Dlatego jeszcze wspomnę, bo ostatnio byłam też na badaniach diagnostycznych i doktor od razu trochę tak oponował, bo ja chciałam panu doktorowi powiedzieć, jakie ma mi badania dać. I rozwiązała się dyskusja na temat właśnie suplementacji, uzupełniania.
Ale generalnie bardzo mądre podejście uważam tego lekarza i to nie jest tak, że wszyscy lekarze są antysuplementy, zdrowa żywność i tak dalej, ale on mi właśnie zwrócił uwagę na jelita. Mówi, co z tego, że będzie pani brała suplementy, jak nie wiemy, co się dzieje w pani układzie pokarmowym. Mówi, bez sensu. Najpierw to sprawdźmy, uregulujmy. Też mi zalecił kolonoskopię. Tak, no jakby nie zrobiłam, poradziłam sobie innymi metodami, w końcu też promuję naturalne metody, ale rzeczywiście, żeby zacząć jakąkolwiek kurację, powinniśmy zrobić porządek, uporządkować nasz organizm. Prawda? Tak, i powinniśmy oczyścić. przede wszystkim robić sobie też badania diagnostyczne. Tyle tylko, że nie zawsze badania diagnostyczne pokażą nam to, co się dzieje w 100%. Na przykład zwykłe badanie krwi niekoniecznie. Ono pokaże nam tylko jakiś zaczątek, natomiast trzeba wejść trochę głębiej. A propos krwi, bo wyczytałam, bardzo ciekawa informacja dla Państwa, że budowa krwi człowieka jest bardzo podobna do jakby tej krwi, którą tworzą rośliny. Tak. My mamy żelazo, atom żelaza, a rośliny mają atom magnezu. Tak. Więc tak, tylko tym się różnimy, więc zielona krew roślin jest dla nas jak najlepsza. Poza tym ona przypomina smakiem, może nie tyle smakiem, co składem mleko matki. Więc to, czym matka karmi swoje dziecko, potomstwo, to jest bardzo bogate w witaminy. I tak samo tutaj, to jest rzeczywiście bogactwo witamin. I przechodząc teraz do jęczmienia, jeszcze tylko wspomnę, bo to też bardzo mnie postawiło na nogach właśnie w czasie rekonwalescencji, po mojej operacji. Bo po chemii, prawda, trzeba było organizm oczyścić. Ojej, oczyścić, oczywiście, że tak. To ja byłam tak zakwaszona, zęby mi się zaczęły psuć, miałam grzybice, bo chemia po prostu wypala wszystko, i te dobre, i te złe, niechciane rzeczy w organizmie, więc ja byłam naprawdę totalnie zdruzgotanym człowiekiem. Ja nie wyglądałam tak jak dzisiaj. Miałam czarne worki pod oczami, ja ważyłam 49 kilo, więc ja wyglądałam po prostu jak śmierć na urlopie. Zmarszczki 1500. Mówię, Boże, kiedy ja to rozprasuję? Nie jestem w stanie już w pewnym okresie, bo to też wiek swoje robi. Także rzeczywiście spożywając to, ja spożywałam to 2 razy dziennie, zamiast śniadania, zamiast kolacji. Zaczynałam od małych ilości, zresztą ja dużo nie mogłam zjeść, bo żołądek jak orzeszek to dużo się nie zmieści. Dziś to już jest duży worek, także zjem normalny obiad. Podobno mniej więcej tak, tyle co pięść. Tak, więc szanowni Państwo, najadając się czy karmiąc dzieci na siłę bardzo często, bo otyłość wśród dzieci jest... Ojej, to jest tragedia. A to też można dzieciom jak najbardziej. Można, oczywiście. Patrzmy, jaka jest piąsteczka dziecka, nie swoja, tylko dziecka. A my dajemy często albo całą michę. I jeszcze nie licząc picia i przekąsek. Prawda? Nie wolno popijać w ogóle po jedzeniu. Nie wolno popijać jedzenia. Dlaczego? Bo rozcieńczamy kwasy żołądkowe i wtedy to trawienie jest zaburzone. I tak samo jak inhibitory pompy protonowej, to też zaburza strasznie wydzielanie kwasów żołądkowych i później żołądek odzwyczaja się od produkcji tego kwasu żołądkowego, które pH to jest między 1 a 4, czyli to jest taki kwas jak w bateriach i nie trawimy. A jak to przechodzi niestrawione do jelit, to tam zalega ser, mięso, nawet potrafi latami zalegać w niektórych zakamarkach. Więc co się tam I w tych dzieje? zakamarkach się rozwijają te niechciane bakterie. Oczywiście, prawda? grzyby, pleśnie, bakterie. Więc chlorella jest od tego, żeby zlikwidować te pleśnie, grzyby, bakterie, przede wszystkim metale ciężkie, których nie brakuje nam dzisiaj. Kadm, ołów, to wszystko przecież fruwa rtęć, ile jesteśmy narażeni na rtęć. Ciekawostka. Byłam w niedzielę na spacerze, mieszkam na wsi w tej chwili i byłam na spacerze przeoranym przez rolnika i zasiane jest zboże. Przeszłam przez pole, bo na skróty chciałam iść na grzyby i wyobraźcie sobie Państwo, że tam w ziemi były porzucane ziarenka zboża. Ja nie pamiętam, czy to owiec, czy to pszenica, nie umiem tego rozróżnić. Niemniej jednak ja z dzieciństwa pamiętam ze wsi, że takie zboże jest koloru jak to drewno, czyli jest takie słomkowe. Natomiast to zboże, które było tam w ziemi sypnięte, ono było w kolorze różowym. Ja zapomniałam dzisiaj przywieźć i ja pozbierałam to, taką garsteczkę, żeby właśnie zrobić zdjęcie i pokazać.
I ja byłam przerażona, bo to śmierdziało takim fenolem. Ja pamiętam fenol z dzieciństwa, bo u nas w szkole był duży kłopot z tym fenolem i to śmierdziało takim fenolem i to było w kolorze różowym. Nigdy w życiu natura nie stworzyła niczego różowego, zwłaszcza zboża. Chyba, że kwiaty. No kwiaty tak, kwiaty tak, ale kwiaty, no tak, niektóre można jeść. Tak. Natomiast to zboże, jak ono wzrośnie, to co z tego będzie? I my to później jemy. Także to, co my jemy, to jest nasze paliwo. To jest dokładnie tak samo jak z samochodem. Jeżeli wlejemy do samochodu, który jeździ na ropę, wlejemy benzynę, no to będzie problem. I odwrotnie. Mi się tak kiedyś zdarzyło. Miałam samochód na ropę i wlałam benzynę. Tak. Dojechałam do domu, dzwonię do męża, że tam biały dym. Mówię, a to co? Sprawdź, co wlałaś. No i rzeczywiście okazało się, że po prostu pomyliłam te wejścia. No właśnie, nasz organizm jest cudownym mechanizmem, który nam sygnalizuje swoje potrzeby, tak jak wspomniałyśmy. Nie zapalają nam się lampki, tak jak w samochodzie. No, dolej benzyny, kończy Wymień ci się olej, dodaj teraz AdBlue i tak dalej, i tak dalej. Więc jak interpretować te sygnały naszego ciała? Ty jako dietetyczka, co jako podstawę możesz polecić, kiedy już rzeczywiście nasz organizm potrzebuje i wtedy należy nie tylko profilaktyka jak najbardziej, ale kiedy włączyć jęczmień, chlorellę? Jęczmień i chlorellę możemy włączyć w każdym momencie. Nie musimy czekać na chorobę, nie musimy czekać na żadne symptomy. To wszystkie zdrowe osoby mogą spokojnie spożywać z tego względu, że lepsza jest profilaktyka niż później leczenie. Tak. Każda lampka, która w naszym organizmie się zapali, to jest ból głowy, przeciągnięty ból głowy, czyli jakieś migreny powtarzające się. To jest strzykanie gdzieś tam w kościach, że nie możemy się wyprostować i gdzieś nas coś boli. To są przeróżne objawy, więc ja dzisiaj, cofając się, gdybym miała taką możliwość z 20 lat temu i mając wiedzę, którą mam dzisiaj, to ja bym dziękowała Bogu, że mam jeszcze 30 lat i mogę to spożywać, zachowując swoje zdrowie, bo to jest uzupełnienie, całkowite uzupełnienie naszego podstawowego menu dziennego. Tu jest wszystko... Niedoborów witamin, minerałów. Oczywiście, że tak. Nie jesteśmy w stanie tego uzupełnić zwykłym jedzeniem marketowym, które jest przetworzone, bo przetworzone pożywienie, ono nie ma nic wspólnego z jedzeniem, z tym, co powinno być dostarczane do naszego organizmu. Zdecydowanie. Pani Danuto, bardzo ciekawa rozmowa. Ja już widzę, ile potrzeb ma mój organizm, mimo że uważam się za osobę świadomą. Moi drodzy, w najnowszym numerze Natura i Zdrowie znajdziecie przeciekawy artykuł właśnie autorstwa pani Danuty. Ale też bardzo proszę Pani Danuto powiedzieć, jak się z Panią skontaktować, bo myślę, że wielu widzów będzie chciało te eliksiry od Pani pozyskać, ale też dowiedzieć się właśnie, jak je spożywać, gdzie kupić. Więc proszę tak na koniec jeszcze powiedzieć, gdzie można Panią znaleźć, jak się skontaktować. Można mnie znaleźć na stronie www.jęczmienbio.pl albo po prostu adres mailowy jęczmienbio@gmail.com. I szczegóły też w gazecie. Oczywiście. Zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I zdrowia życzę. Wzajemnie, dziękuję.